Dzisiaj zabieram Was ze sobą na kolejny mocny trening. Mamy dziś w planie do wykonania łącznie 20 km, takie 20 km z urozmaiceniami. Będę wykonywał 10 razy 150 metrów na przerwie 100 metrów na sam początek, w tempie około 2,40, 2,45, 2,50 na kilometr. Później mam kilometr truchtu, ruszam na 8 km biegu zmiennego 3,30 na 3,20 na kilometr, znowu kilometr truchtu, wracamy na stadion, kolejne 10 150. Znowu na przerwie 100 metrów, tutaj w nieco szybszym tempie, bo tutaj będzie już około 2,40 i może uda się rozkręcić nieco szybciej. Cały trening, tak jak wspomniałem, zawarty w 20 km. Ja już zrobiłem 4-kilometrową rozgrzewkę i zaraz ruszamy do 150, natomiast będą się one odbywać w dosyć niestandardowych miejscach, ponieważ to przerwa 100-metrowa będzie wymagała od nas zaczynania w połowie prostej, natomiast na tym stadionie, na którym się znajdujemy, doskonale wiem, gdzie są poszczególne 50 na tych wirażach, czy też na prostych, także nie będzie to jakieś wyzwanie. Zaczynamy. Dobrze, że się okazało, co mi się stało, nie? Ale no zawiedziony byłem mocno, bo to było tak nieoczekiwane. Kurde, wiesz, no przygotowujesz się i na 5. kilometrze cię wali coś takiego. Nic przyjemnego generalnie, ale no cieszę się, że jest już znana przyczyna, nie? Bo leczenie też jest proste. Po prostu lek taki ziołowy na rozpuszczenie tego piasku w nerkach. No i myślę, że będzie git. Do tego treningu przystępowałem zaraz po pracy, także moje nogi nie były zbyt świeże. Powiedziałbym nawet, że były troszeczkę takie zastane i niemrawe, dlatego nie spodziewałem się żadnych fajerwerków. Natomiast również muszę powiedzieć, że nie był to najcięższy trening, ponieważ jak dla mnie te 8 km i 20-150 to jest naprawdę jak mgnienie oka w porównaniu do wszystkiego, co robiłem ostatnio, przykładowo do tego treningu progowego, który widzieliście ostatnio na kanale, a te 150 są tak naprawdę fajnym odcinkiem pomiędzy 100 a 200. Niby nie biegniemy za długo, ponieważ jest to zazwyczaj około te 25 sekund. To, co tak naprawdę robi tutaj większą robotę, to są te przerwy, które 100-metrowe, ale jednak są dosyć krótkie. Staramy się też utrzymywać na nich nieco wyższe tempo, aniżeli robimy to zazwyczaj w innych treningach. Z tego względu, że chcemy, aby to jednak nadal był trening progowy. Także pracujemy na odcinkach na wysokich prędkościach, pracujemy na przerwach na prędkościach oczywiście poniżej progu tlenowego, ale tak, aby zapewnić sobie nieco wyższą pracę w trakcie takiego treningu. Te 150 można w zupełności wykonywać przed takimi biegami progowymi, przed biegami zmiennymi, podobnie jak ja wykonuję to tutaj, a więc przed tą 8. Biegało mi się te pierwsze 150 bardzo dobrze. Jak zauważycie, niektóre odcinki mogą różnić się trochę czasowo pomiędzy sobą, a to głównie z tego względu, że czasami po prostu trudno jest kliknąć lapa w ten sposób, w jaki trzymam zegarek. Dlaczego tak właśnie go trzymam? Ano dlatego, że nie muszę przez to przekładać ręki przed siebie i klikać lapa ręką prawą, chwytając sobie za nadgarstek na ręce lewej, tylko po prostu trzymając cały czas zegarek mogę płynnie przejść do biegu, mogę płynnie zwolnić i nie wykonywać niepotrzebnych ruchów. To jest trochę taka moja fanaberia, nie musicie oczywiście tego robić, nie jest to wymagane, natomiast warto spróbować, dzięki temu też można popracować troszeczkę nad techniką, co staram się też na takich szybszych odcinkach robić. Otworzyć krok, wydłużyć go nieco, skrócić czas kontaktu stopy z podłożem, tak aby być jak najbardziej dynamicznym. Pierwsze 10 za mną i teraz kilometr truchtu udajemy się nad zalew na ciągły. Ciekawe jest to, że takie treningi generalnie teraz są już dla mnie mało wymagające ze względu na tak małą objętość. Dzisiaj może wyjdzie godzina 15 minut biegania, mimo że 11 km z tego
jest mega szybkie, to i tak bardzo fajnie mija. I zaczynamy pierwszy kilometr 3:30. Ósemkę planowałem wykonywać w tempach 3:30 wolniejsze kilometry, 3:20 kilometry szybsze. Pamiętajcie natomiast, że zdarzają się nam różne dni. W niektóre czujemy się gorzej, w inne czujemy się lepiej. Przykładowo w ostatnim tego typu treningu, który wykonywałem na wałach wiślanych, łączonym z treningiem w Lesie Wolskim, bardzo ciężko było mi utrzymać nawet prędkości rzędu 3:30, a przyspieszenia były odczuwalne jako katorga. I tak naprawdę czekałem tylko aż całe pół godziny biegu zmiennego się skończy. Tu było zupełnie inaczej. Od razu zaczynając wolniejszy odcinek, te fragmenty, które miały być biegane docelowo po 3:30, miałem wrażenie dosyć dużej mocy, kontroli i mój zegarek pokazał praktycznie od razu prędkości poniżej 3:20, także musiałem się hamować i zwolnić. Wiedziałem dzięki temu, że będzie to dobry dzień. Mój oddech i odczucie RPE było na prawidłowym, dosyć niskim poziomie, dzięki czemu mogłem przyspieszyć. I postanowiłem, że te kilometry wolniejsze będę wykonywał poniżej 3:30. Nie skupiałem się na jakimś konkretnym czasie, natomiast wyszły one praktycznie wszystkie po 3:26. Kilometry szybsze chciałem wykonywać mniej więcej 10 sekund szybciej od tych kilometrów wolniejszych. Przez cały ten czas czułem sporą kontrolę. Nie czułem, abym zmęczył się jakoś znacząco, dlatego też ostatni kilometr wyszedł o wiele szybciej, bo wyszedł w 3:13. Następował potem kilometr wolniejszy, a później przechodziłem do następnych 150. Jednak sama obserwacja tego, jak luźno mi się tutaj biegało, przypomnienie sobie tego, jak luźno się tutaj czułem, jest dodatkowym boosterem mentalnym. Muszę tutaj powiedzieć, że bardzo, bardzo mocno takie treningi wpływają na odczucie pewności siebie, na odczucie możliwości tego szybkiego biegania i bardzo przyjemnym jest również to odczucie kontroli na wysokich prędkościach. Jest to charakterystyczne dla wysokiej formy, a w takiej jestem od pewnego czasu, co potwierdza się nam w treningach. Czekam tylko na to, abym bez przygód mógł pobiec bieg, na którym sprzedam w pełni tą swoją formę. Być może okazja nastąpi już na ETC. Teraz kilometr struktu i kolejne 10 150. Biegało mi się zadziwiająco dobrze, jak na fakt, że dzisiaj wyszedłem prosto z pracy i ruszyłem na ten trening. Spokojne kilometry, około 3:25, szybkie 3:16, 3:13, więc nieźle. Drugie 150 były już nieco trudniejsze, głównie ze względu na nagromadzone zmęczenie, które odczuwałem po pierwszej serii oraz po tej ósemce. Jednak nie jest to spacerek. Średnio ósemka wyszła mi po 3:20, 3:21 na kilometr, także troszeczkę musiałem się napracować, chociaż był to bardzo kontrolowany wysiłek. Po takiej ósemce trudno się często wbić od razu na te wysokie prędkości, jednak na tym właśnie nam zależy. Na tym, aby podczas tych szybszych odcinków podbić nieco tonus mięśniowy, podbić możliwości angażowania większej ilości jednostek motorycznych, czyli tak naprawdę pracujemy nad zwiększeniem ekonomii tego wysiłku, przesuwaniem możliwości progowych i nadal, tak jak wcześniej, utrzymujemy przerwę na nieco szybszym zakresie. Zazwyczaj, tak jak wcześniej wspomniałem, biegam ją niewiele wolniej od progu tlenowego. W dobrych dniach jest to nawet około 4 minuty na kilometr. Tutaj natomiast biegałem około 4:20, 4:15 na kilometr. Wszystkie te przerwy, tak aby nie zwolnić zbytnio i żeby cały ten wysiłek, tak jak wspomniałem, zachowywał się jednak w progu. Podobnie jak w seriach poprzednich, czasami nie kliknął mi się tutaj lap, także niektóre z czasów tych odcinków mogą być nieco wydłużone w stosunku do realnej ich długości. Natomiast wszystko tutaj biegałem w tempach między 2:40
a 2,35 na kilometr. Trening generalnie bardzo udany, biegało mi się świetnie i cieszę się, że po nieudanym dla mnie Sierzinal byłem w stanie wrócić do pełni pracy bez żadnych wątpliwości oraz z takim zapałem, który towarzyszy mi praktycznie zawsze, natomiast tutaj jeszcze bardziej podbiło go to, że chciałbym spełnić swoje cele, które jeszcze na ten sezon mam, więc mega cieszę się z tego treningu. Koniec treningu. Dzisiaj naprawdę było szybko, w sensie w kontekście prędkości. Objętość może nieduża, ale szczerze mówiąc, najtrudniejsze dzisiaj były dla mnie te wolniejsze odcinki w zmiennym i te ostatnie 150. Te szybsze odcinki w zmiennym biegało się super. Czułem takie flow, kontrolę, niczego nie przepalałem. Także mega dobry trening. Cieszę się tym bardziej, że wracam po bardzo ciężkim dla mnie Sierzinal, więc tego typu jednostki zawsze budują. Za tydzień kolejny start, czyli w Courmayeur 15 ETC, także ta szybkość na 100% się przyda i na pewno dalej będzie to budujące w kierunku najważniejszego celu w tym sezonie, czyli Mistrzostw Świata. I standardowo tego typu odcinki mogą powstawać głównie dzięki wsparciu patronów. Dzięki temu mogę pozwolić sobie na to, aby profesjonalny kamerzysta posiadający niesamowite umiejętności nadążania za zawodnikiem w każdym terenie, a na rowerze to już szczególnie, mógł, wybaczcie, filmować te treningi i pokazywać Wam zza kulis, jak wygląda ta ciężka, codzienna robota. Także jeżeli tylko możecie, wesprzyjcie proszę mnie na Patronite. Zbudujecie mnie nie tylko jako twórcę, ale jako i zawodnika. Zasubskrybujcie proszę kanał. Do 10 000 mamy już naprawdę niewiele. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, jak tam idą Wasze treningi i do zobaczenia w kolejnych materiałach.